Cześć, witajcie. Dzisiaj ładowarka Citek Multi XS 3600. Konstrukcja trochę podobna do Citeka 5, a to też taka trochę hybrydka pomiędzy 5 i 7, bo tutaj na wyjściu jeszcze jest przekaźnik załączający, tak jak w Citeku MXS 7. Nie działa, po włączeniu do sieci nie reaguje. Tutaj widać próby grzebania, coś tutaj było robione. Kuzyn właściciela próbował naprawić, dał do jakiegoś elektronika, nie udało się im nic znaleźć, także tutaj ciekawi mnie, co ja znajdę, bo już znajduję ładne smaczki. Jeśli kogoś by interesował model, to tutaj są wszystkie dane z obudowy. Ja sobie markerem zaznaczyłem, jak obudowa była złożona, ale nawet nie trzeba, bo jak widać, tu jest ślad po wybuchu. Tutaj zapewne się przyjarał bezpiecznik, także tu pewnie są strzały z bezpiecznika, który chyba został wymieniony przez kogoś. Tu widzicie, jest nalutowane, nagrzebane, nabrudzone trochę tak nieładnie, ale no zobaczymy sobie to bardziej pod mikroskopem, zrobimy pomiary i spróbujemy dojść do tego, co tutaj się mogło wydarzyć, no i czy damy radę to naprawić. Także ja Was zapraszam do oglądania, widzimy się za moment. No i dobra, jesteśmy pod mikroskopem. Tutaj co ciekawe, mamy układ HEF 4069, on jest często spotykany w Citekach, w Citece 7, w Citekach 7, 25 też jest. To nie jest taki standardowy sterownik, taki wiecie scalony, jak jest tam, nie wiem, jakiś NCP 12, tam 0506 w Citekach 5, tylko tu mamy, w sumie to działa chyba jak typowy taki multivibrator stabilny. Jeśli się mylę, proszę mnie poprawić, nie jestem ekspertem od tego typu jakby przetwornic. Tutaj widać, już ktoś był. Ja się tutaj jeszcze nie bawiłem. Jeszcze pomiarów nie robiłem, tylko jeden wstępny pomiar jakiś tam. Dobra, zróbmy sobie multimetr, tryb diody, pomiar bezpiecznika. No, bezpiecznik jest spalony. Go chyba nikt nie wymieniał, a może wymieniał i się spalił kolejny raz. Co tutaj jest? Co tutaj jest? Tu jest nasz tranzystor. Widać, tu nawet jest laminat odkryty. Widać takie plecionkę włókna szklanego. To jest laminat FR4. To jest właśnie włókno szklane. Także zmierzmy sobie nóżki. To są nóżki naszego tranzystora. Więc zróbmy sobie tutaj pomiary. Zobaczcie, ta cienka nóżka to jest G, a potem mamy DS najczęściej. Czyli na gate czerwony i do drenu nie powinno być przejścia. Mamy 0,01, czyli jest zwarty. Nasz tranzystor główny, tutaj kluczujący, jest zwarty, więc to jest jakby pierwszy temat naszego uszkodzenia. Mostek prostowniczy. Tu nie ma stalonego mostka prostowniczego, tylko tu mamy 3 diody prostownicze. A czwarta jest tutaj tak dziwnie. O, tu jest czwarta. Także zmierzmy sobie te diody prostownicze również. Od tej strony. Ta jest sprawna. Też sprawna. O, tu mamy zwarcie na tej diodzie, na tej trzeciej. I sprawdźmy jeszcze sobie. Czekajcie. Tu pomiędzy tymi dwoma pinami jest dioda. Tak? Tutaj? Czy ona jest tu? Tak. 003. Czyli możliwe, że są zwarte dwie diody lub coś tam na głównej linii zasilania zwiera. Tu jest duży kondensator na 350-400 V, gdzie on ma masę. Masa jest na dole, czyli to, uwaga, to jest masa i to jest jego plus. Pół volta, czyli nie mamy zwarcia na głównej linii, albo nie wiemy o tym, że mamy to zwarcie. Znajdźmy sobie jeszcze rezystor pomiarowy. Gdzieś tu w okolicy naszego tranzystora powinien być rezystor pomiarowy. Nie wiem, czy to może ten R1. Zmierzmy sobie. Możliwe, że to nie jest on, to chyba jest jakiś gasik. Gdzieś tu powinien być rezystor pomiarowy. Zobaczmy. Tej konstrukcji nie znam po prostu. O, tu jest chyba schowany. Chyba tu i tu jest rezystor pomiarowy. Możliwe, że nie.
Muszę się dokładnie przyjrzeć, a tu trochę nie widać. No, wydaje mi się, że albo tutaj, albo tu jest nasz rezystor pomiarowy. Tu może być nasz rezystor pomiarowy 003, to by się może nawet zgadzało. Odegniemy sobie najwyżej ten radiator i sprawdzimy. Tutaj też pod transformatorem, widzicie, tu jest taka dioda. Tu jest dioda. To jest dioda zabezpieczająca nasz tranzystor. I chyba to jest jej nóżka. I chyba tutaj jest jej nóżka. Jest OL. A w tą stronę mamy 0,54, czyli ta dioda jest sprawna. Czyli na razie udało mi się na szybko namierzyć zwarcie głównego tranzystora kluczującego i na 2 diodach w mostku prostowniczym też mam zwarcie. Co jest tutaj przylutowane? Proszę mi powiedzieć. Czy co, ja sobie odegnę ten radiator, żeby mieć pewność, co ja mierzę. No. Tu był rezystor pomiarowy. Jak widać, jest też tutaj jest wypalony w nim ślad. Pytanie, czy fabryka tak lutuje 2 rezystory ze sobą? Czy to jest już rzeźba po kimś? Po jakimś właśnie tym elektroniku, który tutaj coś robił? Ciężko mi powiedzieć. Ciężko mi też powiedzieć, że właśnie możliwe, że to jest rzeźba po kimś i on nie odginał radiatora, tylko po prostu go wylutował, bo wygląda, jakby radiator był demontowany. Tak, na to wygląda. Czyli tu ktoś wymieniał radiator, ten rezystor pomiarowy, wymienił ten tranzystor, ale znowu miał zwarcie z jakiegoś powodu i pewnie dlatego odpuścił temat, bo bezpiecznik też wygląda na inny niż fabryczny, też jest spalony. Jeszcze jaki tu jest bezpiecznik? T315, nie wiem, czy to było T315, czy tu powinien być bezpiecznik. Na obudowie czasami jest napisane 1.6, albo na płycie, na laminacie czasami jest napisane. W CITEC-u 5 jest 1.6 albo 2 ampery. Także ten T315, no nie wiem, czy uratujemy tą ładowarkę w takim razie, skoro jest tak rzeźbiona. No ale postaramy się. Od tego jestem, spróbujemy. Tylko no martwi mnie, dlaczego to się od razu zjarało, nie? Oj. I nie wiem, jak te sterowniki, czy one są wrażliwe przy awarii tranzystora kluczującego. Jedne sterowniki są niewrażliwe, na przykład jak te NCP, one wytrzymują takie rzeczy, a czasami jest tak, że jak właśnie nam się zewrze tranzystor główny, czyli mamy plus 400 V na DREN S, to nam się zwiera, bramki nam się zwiera, czyli na nasze sterowanie idzie 400 V, czy tam 350, 350, zależy jakie mam napięcie w sieci. Ja mówię linia 400 V, nie? To nam te wysokie napięcie może się cofnąć, nam pojarać na przykład właśnie te tranzystorki, albo właśnie sam układ ten sterujący, nie? No, także ciekawi mnie, jaki tu jest przypadek. No ale dobra, w takim razie muszę uruchomić lutownicę i zacząć to wszystko demontować. Ja wam zrobię wstawkę z przyszłości. Ładowarka naprawiona, tutaj cały cmentarzyk części, które zostały wymienione. Będzie nawet schemat, zobaczcie, także warto oglądać do końca. A i pamiętajcie o liście mailingowej, jeśli chodzi o szkolenia i inne takie tematy. Wszystko na dole w opisie filmu. Partnerem odcinka jest JLC PCB. Oferują pełny zakres PCBA, od części przez PCB po montaż SMT, prototypy i produkcja masowa. Dzięki prostym, przejrzystym cenom i kuponom zbijającym opłatę startową nawet do $2, szybkim terminom i wsparciu 24/7 zrealizujesz projekty szybko i sprawnie. Opłacalność, stany magazynowe na żywo, jasne ceny bez ukrytych kosztów, kupony obniżające prototypowanie nawet do $2. Błyskawiczny montaż SMD, 520 000 części dostępnych od ręki, linie automatyczne zapewniające 24-godzinny montaż, zamówienia od 2 płytek i wysyłka tego samego dnia. Przemysłowe procesy SPI, AOI, rentgen zapewniają minimalne ryzyko niedolutowań i odrzutów. Realne wsparcie 24/7 przez konsultantów, szczególnie pomocne przy zmianach w projekcie czy napiętych terminach. Jeśli szukasz szybkiego i niezawodnego wykonawcy PCBA, sprawdź ofertę JLC PCB już dziś. Montaż już od 2 płytek, śledzenie projektu na żywo i wysyłka tego samego dnia. Link w opisie filmu. Dzięki za oglądanie. Dobra, witam Was później. Minęła co najmniej chyba z godzina. Rozpędziłem się trochę
Pod mikroskopem, z pomiarami, z wylutowaniem, nawet zacząłem szukać schematu, mówię, co tu się dzieje. Znalazłem film Magic Smoke, on znalazł schemat i analizuje dokładną usterkę na jego przypadku. No i tak tutaj, zaraz wam w sumie wszystko wyjaśnię po kolei. Pierwsze co, tranzystor odlutowany, już mam numer tranzystora, tutaj 65NK90Z. Nie wiem, czy on był wymieniany przez kogoś, czy to oryginał, no ale wydaje mi się, że osoba, która tu rzeźbiła, jeśli tu rzeźbiła ta osoba, to mogła się znać, mogła wiedzieć, co robi. Tu mamy totalne zwarcie na tranzystorze, więc to jest to, co mówiłem, że cofka tego napięcia sieciowego mogła nam pójść dalej w układy. Jeśli chodzi o teraz mostek prostowniczy. Tu są dwie diody z mostka BA 159. Na początku myślałem, że ta osoba wymieniła wszystkie 4 te diody, ale znalazłem informację w internecie na tych schematach, że właśnie albo jest 4007 diody, albo właśnie te BA 159. Te diody też mają 1 A 1000 V, tylko są szybsze, jeśli chodzi o czas odzyskiwania, nie? Czy ona szybciej się ta dioda regeneruje po zmianie kierunku przewodzenia. Bezpiecznik T315, nie wiem kto go zamontował. Na schemacie jest 2,5, ja zamontowałem 2,5. No i teraz nasz combo potworek. Na schemacie jest, że są dwa rezystory równolegle, że jeden ma 1 ohm, a drugi równolegle ma 2,7 ohma. I one mają mieć w sumie około 0,7. Tu jest 0,47 ohma, tutaj w sumie nie wiem ile jest, czerwony, nie wiem, szary, czerwony, szary, brązowy, szary, nie wiem, nie mam pojęcia. Ja dałem dwa w szeregu 0,47, żeby mieć 1 ohm, czyli będzie się nam troszeczkę szybciej wyłączała ładowarka przy niższym prądzie uzwojenia niż fabrycznie, a to tak tylko na testy. Na schemacie był IRF 830, ja zastosuję IRF 840. Tak na testy również. I teraz tak, tam na filmie gość miał wysadzonego tego hefa, wysadzony ten tranzystor, po którym widać, że ktoś go tu lutował, więc ten elektronik, który naprawiał to, według mnie wiedział, co robi. Tylko no, czegoś tam zabrakło, nie? Ja namierzyłem jeszcze, że jak świeciłem jednym multimetrem, to w ogóle tu jest dioda, to jest tranzoptor. Tu jest dioda tranzoptora, tu jest baza i chyba kolektor emitter, albo no coś takiego. Tu jest tranzystor, bo to jest tranzoptor 6-pinowy, a nie 4-pinowy. I tu świecąc dioda sprawna, tu nie było nic. Ten kondensator C11 gościu też miał spalony, miał popalone tutaj wiele elementów, więc jeśli to zostało wymienione, ten tranzystorek, to może coś tu się jeszcze spaliło. No i ten transoptor tu nie reagował. Ja go wylutowałem. Tu mam autorski optotester. Tak, widać, jest optotester. I teraz tak, jak mam tutaj wsadzony pierwszym pinem, to jest CNY17F2 i klikam test, to ta dioda pokazuje, że nam płynie prąd przez diodę, czyli on jest sprawny. Ale tu po drugiej stronie nie miga nam w ogóle transoptor i też mogę ręcznie podać po prostu na bazę sygnał, też nam w ogóle nie reaguje, czyli transoptor jest faktycznie spalony. I teraz pytanie, skoro spalił nam się transoptor, no to też jest taka możliwość, że spalił nam się ten układ HEF. Ja na nim spalenia nie widzę, ja też go mierzyłem, ale zobaczcie, jak poleję po nim wodę, to tutaj taka się jakby rysa pojawia. Tu taka rysa. Jak on wysycha, kurczę, nie wiem, czy to widzicie. O, tak jakby był pęknięty, widzicie? Tu odtąd dotąd jest taka ryska jakby. Tej rysy nie widać ani w ultrafiolecie, ani w dobrym świetle, ale wydaje mi się, że faktycznie ten układ mogło wystrzelić. Po nim nie widać i po nim też w pomiarach nie wychodzi, bo tak, to są bufory, a jeszcze taka dygresja, widzicie, tu taka kuleczka jest. Tu po całej płytce jest pełno takich kuleczek. Tutaj gdzieś też widziałem, były takie kuleczki. No, takiego kulkowania się nie zostawia, bo to potrafi zewrzeć. Tu była kulka też, pomiędzy T13 a tą nóżką też była kulka. Ja tutaj trochę myłem szczoteczką do zębów, tak żeby przetrzeć. Także tego hefa sobie odlutujemy i sprawdzimy. Tu i tu on ma zasilanie po skosie, a tu jest tak, input, output, input, output, input, output oraz 3 równolegle są połączone, to są wyjścia.
wyjście, wejście, wyjście, widzicie? Na jednym wyjście, 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 wejście, wejście, wejście. One są połączone równolegle i one sterują nam chyba bramką tego. Zmierzę sobie dźwiękowo. One nam chyba sterują. Tak, one idą na gate. One są połączone 3 równolegle, żeby miały większy prąd do otwarcia tego tranzystora, nie? Także skoro on tu się zwarł, to one mogły dostać strzała wstecz, a ten układ jest zasilany tam, nie wiem, z 14, 12, 15, 16 V, więc jak on dostał te 350, 400, no to też mogło go wywalić i dlatego też pewnie wysadziło nam transoptor. Tu jest tranzystor PNP, ale jak ja go mierzyłem, to on wygląda na sprawny. Wejdziemy sobie w tryb diody. Ja sobie ustawię multimetr. Zrobię sobie znak dźwiękowy do montażu, żeby to potem łatwiej znaleźć. No i możliwe, że te tranzystorki tu przeżyły, nie? No ale tak czy siak ja odlutuję ten układzik, tego HEFA i go sobie przetestujemy i chyba nawet mam na podmianę po CITEKach 25, chyba mam sprawne, nowe. Także dajcie mi go odlutować i będziemy diagnozować dalej. U tego gościa jeszcze tutaj ten był sprawny tranzystor, tu jest dioda Zenera Z1, ona też jest u mnie sprawna, te tranzystory też wszystkie się mierzą sprawnie, ta dioda też się mierzy sprawnie, także no tu więcej chyba raczej nie powinno być żadnych niespodzianek, no ale zobaczymy jak uruchomimy, także ja to odlutowuję, czy odlutuję, ja go odlutuję, jak się odmienia słowo odlutować, odlutowywać? No, możecie mi napisać w komentarzach. Także ja go odlutowuję. Chyba odlutowuję. No nic, widzimy się za chwilę. A, jeszcze tutaj wam pokażę. Tak, te 2,5 bezpiecznik zastosowany i skręcone 2 w szeregu 0,47, żeby mieć 1 ohm wypadkowej w szeregu, nie? I wymieniłem te dwie diody na 4007. Dobra, widzimy się później. No, myślałem, że sprawdzimy sobie tego HEFA. Mam tutaj programator. On potrafi sprawdzać układy scalone, ale to głównie logiczne. No ale to jest nasz oryginał, a tu jest kolejny HEF, który chciałem kiedyś właśnie sprawdzić, ale nie działał. Programator nie działał. A ten HEF nie wiem, czy działa, czy nie działa, ale mam jeszcze jeden, ostatni nówkę, sztukę, także zapodamy go i zobaczymy, czy to ruszy. No dobrze. Jest już układzik wymieniony. Mamy CD zamiast HEF 4069U i teraz pomiary jakieś tu wychodzą. Tak samo mamy nowe opto CNY17 i zobaczcie, tu jest baza i mamy jedno złącze PN 0,7 i chyba tu w tą stronę mamy też gdzieś złącze PN na tranzystorze, ale w ogóle dobrze jest dobry plus, że nam jakiekolwiek pomiary wychodzą. Wcześniej nie było totalnie nic, także jest to dobry znak. Tak samo tutaj zobaczmy input, output, wstecz, nic tam się nie mierzy, a w tą stronę też akurat nie, input, output, tu mamy 2,5, wcześniej tych pomiarów nie było, tylko nie wiem, czy ich nie było, bo miałem tranzystor wylutowany i inne elementy, ale jakiekolwiek pomiary już nam teraz wychodzą, do zasilania jest 0,6 na przykład, nie? A zobaczmy sobie na tym scalaku. Tu nawet nie ma 0,6 do zasilania. Wiadomo, ja to też mierzę w układzie. No, ale on jest tu pęknięty, zobaczcie, widzicie? Jest tutaj. Ja czuję nawet pod sondą multimetru, także on raczej był spalony, nie? Tylko teraz mnie ciekawi, skoro ten był spalony, mógł być spalony, teraz jest 6C. 6C to jest BC817. Na schemacie było BC847 chyba. Wiecie co? Sprawdzę na schemacie zaraz, ale wam jeszcze pokażę, co jest tutaj. Jest wlutowany tranzystor. Na razie w powietrzu, tylko na testy. Uruchomimy i zobaczymy, czy nam się pod termowizją uruchomimy, zobaczymy, czy nam się to spali, czy nam się to nie spali, czy to w ogóle ruszy, czy nie ruszy. Ruszamy na przypał, czy jeszcze robić pomiar tego i sprawdzić. No nie chciałbym, żeby się tu coś zjarało,
Dobra, dajcie mi się jeszcze rozejrzeć. Ta naprawa jest dosyć ciężka i długa i trudna. Ja też jestem trochę zmęczony. Dzisiaj w ogóle tłusty czwartek, także jeszcze nie jadłem ani śniadania, ani pączka, a jest 14. Także czekam na dostawę pączków świeżutką. No dobra, widzimy się za moment i ogarniemy co dalej z tym. Dobra, witam Was w termowizji. Tamten tranzystorek wymieniłem na taki, jak miał być. Okulary ochronne. Tutaj jest halogen, jeśli on się zaświeci, znaczy, że mamy zwarcie. I co? Ja podłączam teraz wtyczunię do naszego setupu, jakby to powiedzieć, testowego. Tu jest CITEK w termowizji, tu gdzie się moja ręka świeci, także życzcie mi szczęścia. Odpalamy. 3, 2, 1. OK. Świeci się dioda. 3 W pobieramy. Tu nam się świeci delikatnie tranzystorek, ale na razie nam nic tutaj nie rozgrzewa się jakoś tragicznie. 26 stopni. Czyżbyśmy naprawili naszego CITEKa pięknego? Czy tu się coś grzeje? Tu się grzeje gasik. Chyba gasik. Ja to jeszcze raz włączę. No pięknie, pięknie. No dobra. To w takim razie składam na radiatorze nasz tranzystor zastępczy i będziemy musieli uruchomić ładowarkę i przetestować, czy ładuje akumulatory. Dobra, słuchajcie, okulary ochronne, tranzystor na radiatorze założony elegancko. Mam amperomierz, widzicie, 0,02, czyli nie płynie prąd. Podłączymy się do akumulatora i uwaga, 3, 2, 1. 5. Nic tu się nam turbo nie grzeje. Uwaga, podłączam akumulator. 2,8 W. No, ładowanie nie rusza. O, kliknąłem, coś ruszyło. 15 W. Prąd 0,708. OK. Teraz 1,7 ampera płynie prąd. A tutaj? Czy to jest wyłącz? Musiałbym zobaczyć programy. Tylko nie robiąc tu zwarcia. Samochodowy. Jest standby, motocykl, autko i to jest teraz 1,7 ampera na trybie gwiazdki. No nic, ja tu potestuję, zobaczymy, czy coś się spali, czy nie. Póki co wygląda dobrze. 40 stopni. Na czym jest te 40 stopni? Zobaczmy z bliska. Akumulator słyszę 1,3 ampera i bulgocze, szumi. Ten tranzystorek nam malutki się grzeje. Tu po drugiej stronie coś. Ja bym bardzo nie chciał zrobić tu zwarcia. To jest chyba gasik. No, wszystko to wygląda normalnie. Wszystko wygląda normalnie. No nic, także ja potestuję. No i widzimy się później. Minęło kilka dni, jestem też po wstępnych testach. Ładowarka osiągnęła 2,8 ampera. Nie udało mi się tego 3,6 ampera osiągnąć. Ale znalazłem film Magic Smoke, już któryś raz bardzo mi pomaga, jeśli chodzi o naprawę CITEKów. Schemat ładowarki, sobie wyjaśnimy dokładnie, co tu się mogło stać i dlaczego, to przelecimy sobie po schemacie. Ja podlinkuję jego film dla ciekawych, on tam po angielsku bardzo dokładnie tłumaczy, jak to wszystko działa. Sobie też przez to przelecimy, także zrobimy sobie tak dla bardziej zaawansowanej publiki na końcu filmu przegląd schematu. Ale jeszcze mówię, skoro to jest podobna budowa do piątki i skoro tu się spalił ten rezystor gdzieś, nie? Nie, tu nie ma tego rezystora. No a skoro było uszkodzenie, z jakiegoś powodu było to uszkodzenie. No i patrzę, tu po stronie wtórnej jest spuchnięty jeden kondensator prawy, więc drugi pewnie też. Ja ich nie mierzyłem, bo ładowarka wstaje
No i co? Tu też eksperymentowałem z wartościami tych rezystorów pomiarowych. Na 0,47 ohma bardzo piszczała, czyli nasycał nam się chyba rdzeń za bardzo. Też myślałem, czy to jest wina tego bocznika, że nie osiągamy tego prądu. Też to jest możliwe. Na schemacie są inne wartości rezystorów. Na filmie też Magic Smoke były 1,1 i 1,3 ohma równolegle połączone. Na schemacie jest 1 ohm i 2,7 ohma. Ja dałem 1 ohm i 3,3 ohma, więc close enough, zobaczymy, blisko wystarczająco, ale wymienię też te dwa kondensatory i zobaczymy, jak tutaj wtedy nasz się prąd zachowa i najwyżej popróbujemy jeszcze z tym bocznikiem, żeby to osiągnąć wartość taką, jaką trzeba. No, z podgiętym radiatorkiem teraz elegancko widać, że jest coś tutaj nie tak. Dobra, zamontowałem 2 razy 1000 na 16 V też, ale firmy JB, one mają 10 000 godzin pracy, podobno w 105 stopniach. No, mam nadzieję, o ile można wierzyć producentowi, datasheetowi. Teraz mam taką pensetkę w Nirsi, ja we wcześniejszych filmach ją pokazywałem, tamte filmy są jeszcze nieopublikowane. Ona ma taką funkcję skanowania parametrów i na przykład wybieram na kondensatory i na każdej częstotliwości ona mi przeleci, jakie ma parametry ten kondensator. No, powinien mieć 1000, ma te 900, jest powiedzmy w miarę normy. Teraz kąt stratności 0,06, bardzo dobrze, 0,17 też jeszcze dobrze i od 10 kHz on zaczyna już się zachowywać jak 1,3 mF i kąt stratności ma 1,7, czyli zaczyna jakby przewodzić, a potem zaczyna przy 100 kHz mieć, no teraz akurat 0L wyszło, 1,3 mF i tam też kąt stratności 0,3. A ten wydmuchany, co ciekawe, jak mierzyłem go od spodu, pokazał mi 1000 w układzie, jak mierzyłem pensetką. A tutaj ma 250 i kąt stratności 0,5, 1,3 przy 1 kg to jest lipa, nie? Także on ma przy 1 kg 140 mikro i kąt stratności 1,37, czyli on przywiera praktycznie całą linię zasilania. No, te dwa tutaj w układzie sprawdzone, też tym trybem skanowania, bardzo fajny tryb skanowania. Do pojemnościowych jakichś takich tematów, fajny temat, wygodny. I jeszcze Wam pokażę tutaj. Tu zamontowałem 1 ohm, tam jest 1 ohm rezystor, a od spodu 3,3 ohma, jak widać. I sprawdźmy sobie, bo to jest LCR penseta, czyli ona mierzy dość dokładnie. Mamy 740 miliohmów. Tak, widać to ładnie. 740 miliohmów. I to właśnie jest dosyć podobnie jak ten. No jak tam miało wychodzić na schemacie, miało być chyba 0,6, 1,1 równolegle do 1,3 ohma, daje zastępczą 0,6, mamy 0,74 powiedzmy. Na schematach też jest 1 ohm i 3,7 i 2,7 ohma, więc 1 ohm i te 3,3. Może nagle teraz będzie ten prąd, sobie zmierzymy, jaki ten prąd będzie wydajny, bo było te 2,8 ampera, mogło być spowodowane przywieraniem tym tutaj. Ewentualnie ta wartość tego rezystora pomiarowego zastępczego powinna być niższa. Także ja to sobie zaraz sprawdzę i potem na końcu sobie przeanalizujemy ten schemat. Ale jeszcze wziąłem tą starszą pensetkę, bo ta penseta nowa jest dość duża. Tą znacie z moich poprzednich filmów. Zmierzmy sobie, jak ona tutaj nam zmierzy. No, 830 miliohmów, także też i na częstotliwości 1 kg i 0,6 V pomiaru, nie? Także ta jest taka bardziej zwinna, poręczna, a ta ma całkiem fajne funkcje i tu też mamy do szczypiec Kelvina, ale to w innym filmie będzie bardziej szczegółowo przedstawione. Ja tu już mam podłączone, oczywiście okulary ochronne. Ona sama nie startuje jak nowoczesne Citeki, one raczej pamiętają program. Tutaj trzeba zapodać 2,6 ampera znowu tylko. Dociążmy sobie żarówką. 2,7 ampera cały czas tylko. No, możliwe, że to jest właśnie wina tego naszego bocznika. Jak tu zrobić bocznik 0,6? Nie mam w ogóle takich rezystorów, żeby dokonać taki bocznik. Pomyślę. Dobra, podłączamy się na żywo. Okulary ochronne. Light or Fire zrobiłem z 2 rezystorów takich SMD.
500 i setki 0,6. Dobra, uwaga. 3, 2, 1. A no tak, trzeba jeszcze wybrać program. O! Było te 3 coś ampera przez chwilę, widzieliście to? No. Spróbujmy tu obciążyć żaróweczką. No. 3,8. No to troszeczkę mógł być minimalnie większy ten rezystor. Zamiast 0,6 mógł być 0,65. To mogę taki też spróbować zrobić. No dobrze, dałem rezystor 500 i 150 milionów. I uwaga, wybieramy program. Aha. 3 coś było. Jeszcze chwilę. No 3,4 ampera. Chyba będzie dobrze, nie? Wiadomo, tu też jest błąd pomiaru samej cęgówki. No, 3,40 coś. No to na pewno będzie lepsze do ładowarki niż ten troszeczkę większy prąd, także zostawmy to w ten sposób. O Jezu. Umordowałem się z tą ładowarką. No, uratował mnie taki zestaw rezystorów z AliExpressu. Kiedyś kupiłem 2512. To są właśnie te duże SMD-ki. Tu mamy poprzednio to, co zapodałem równolegle do siebie. 1 ohm i 3,3 ohma. A teraz to wygląda tak. W miarę płasko na płycie jak się dało, chociaż płyta sama jest wybrzuszona od tego spalenia tam wcześniej. Pół ohma, gdyby doszło do przebicia, to mamy cały czas pół ohma, jakby wiecie, wartości, połączone w szeregu z R150, czyli mamy 0,65 ohma. Pod spodem był pad do lutowania tego oryginalnie. Ja dałem 3 warstwy Kaptona, jeszcze zalałem to klejem na gorąco. Troszeczkę to może widać z perspektywy bardziej. No także ja to poskładam, testujemy. Jeszcze psiknąłem tutaj przycisk sprayem do potencjometrów, żeby nie zaśniedział, żeby zawsze działał. Także testujemy i idziemy na komputer zanalizować, przeanalizować schemat. I tutaj przed chwilą było 3,5 ampera na 100 amperogodzinnym akumulatorze, 3,49, także jest ładnie. No dobra, jesteśmy na komputerze. No i tutaj mam pobrany schemat. Wszystkie linki tam postaram się dać w opisie. No i tutaj mamy wejście, faza, neutralny, kondensator CX. Nie wiem, czy on jest przed bezpiecznikami, czy nie powinien być za bezpiecznikami. W moim przypadku w ładowarce bezpiecznik jest 1. Mamy NTCK, mostek prostowniczy, 22 mikro, 400 V kondensator ten główny elektrolityczny, tuławik, kolejny kondensator. W sumie nie sprawdzałem, czy są te dwa kondensatory u nas. I tutaj mamy główną linię zasilania tych 400 V. Tu mamy stabilizator napięcia 11,4 V. Te 11,4 bierze się tutaj stąd, że ten tranzystor jest na diodzie 12V, minus złącze samego tranzystora, on jest poniżej tego 12V, więc mamy 11,4 i to nam zasila pin 7 i 14 naszego układu IC1P. I ten układ nasz zasilany z tych 11,4 to jest tutaj właśnie nasz 6-hex, czyli 6-krotny bufor. I tu mamy RC oscylator na inwerterach. Unbuffered, niebuforowany, cokolwiek to znaczy, w sumie nie wiem. Na sztywno podłączony jest MOSFET i tak, tu mamy 1, 2, 3 bufor i 3 równolegle, żeby zwiększyć wydajność prądową sterowania gate'em. I stąd też idzie tutaj na opto. I jak nam zewnętrzna strona no już daje sygnał, za wysokie napięcie, to zaświeca się nam ta dioda, nam ściąga do masy sterowanie MOSFETem, czyli zamyka nam MOSFETA. Lub mamy sprzężenie z tego VCC, z tego 11 coś, VCC 11.4. Mamy taki też tranzystor, tu akurat PNP z NTC-kiem. Jeśli tu się zrobi za gorąco, to ten NTC
zmniejszy swoją wartość i wtedy nam do masy ściągnie bazę, czyli nam też, jakby to powiedzieć, załączy ten tranzystor i na tym dzielniku to spowoduje, na tym tranzystorze, on był właśnie wymieniony przez kogoś. Nie wiem, czy on był spalony, czy nie. Na filmiku Magic Smoke on był spalony. U mnie był wymieniony, jak go wymieniłem na poprawny model, więc może też był spalony. I teraz, co tu nam się mogło zadziać? Jeszcze tutaj mamy sprzężenie zwrotne z naszego MOSFETA. Mamy dwa te rezystory równolegle. Tu widzimy 1 ohm i 2,7 ohma, R9 i R66. To jest current sensing resistor, te dwa rezystory, które były połączone właśnie równolegle, żeby osiągnąć tą wartość. Tutaj ktoś przekalkulował wartość, że to jest 0,729 ohma. Na filmiku Magic Smoke to było 0,6 ohma. Ja dałem 0,65. Tutaj mamy Snubber Network. Tu też ktoś robił komentarze, że Snubber Network powinien być zmieniony z R6 z 220 kg na 6-8 kg 2 W co najmniej. R11 też powinno być 47 ohmów 250 mW, czyli 1/4. On fabrycznie ma 33 ohmy, na to wygląda. I dioda D1 powinna być BA159. Na schemacie jest 1N4007. Nie wiem, czy taka fabrycznie jest, możemy potem to sprawdzić. Dioda D1. To jest Snubber Network, czyli po prostu jak to działa. W sumie wiele razy miałem jakieś darmowe szkolenia, jak działa przetwornica w praktyce. Tu mamy świetny przykład. Mamy mostek prostowniczy, nasze kondensatory 400 V, główna linia zasilania. Jak to działa? Te 400 V, tu mamy transformator nawinięty, zobaczmy transformator nawinięty, to jest strona pierwotna, tu mamy dwa uzwojenia wtórne, a tu nas nie interesuje. Tu mamy 400 V, które idzie przez nasz tranzystor N-MOSFET, przez te dwa rezystory niskiej wartości do masy. Tutaj mamy jeszcze rezystor 100 ohmowy, który ma tylko nam odfiltrować, odszumić, zmniejszyć prąd pobierany przez właśnie kondensator 4,7, który ma wysokie częstotliwości przepchnąć i jeśli trzeba zamknąć ten tranzystor, który nam do masy ściągnie wejście na tym naszym RC oscylatorze, czyli multivibratorze astabilnym, no i wyłączyć sterowanie MOSFETem. Więc co tu się w naszym przypadku wydarzyło? Jak płynął cały czas prąd, dobra, może jak to działa? Najpierw jak to działa. Tu mamy sterowanie i mamy piki, impulsy, załącz i co robimy? Te plus 400 V zwieramy do masy. Tak naprawdę w chwili czasu, na momencie zwieramy to do masy, więc tu mamy wtedy przepływy prądu i ta energia tutaj nam w polu tej cewki uzwojenia tego się zbiera, powoduje strumień magnetyczny, na przykład w rdzeniu. Jeśli to jest flayback, to jest szczelina powietrzna, która przekazuje nam tą energię na drugą stronę. No i w tych porcjach energii po prostu stąd transformujemy na wtórną, tu ją prostujemy na jakichś diodach, podwójnej diodzie prostowniczej na przykład, no i już mamy ładowanie akumulatora. Więc tutaj mamy taki pykacz, który klika wyłącz i te impulsy po prostu przekazują energię z jednej strony na drugą stronę. Czyli tak naprawdę robimy zwarcie 400 V do masy w krótki sposób, w kontrolowany sposób i gdy ten prąd zaczyna narastać, jest na tyle duży, że na tych rezystorach wartość tego przekracza wartość progową, to nam przez ten kondensator jako wysoka częstotliwość przechodzi i każe temu załączyć się do masy i nam zgasić sterowanie naszego tranzystora. Wtedy to wszystko się uspokaja i następuje cofnięcie energii. I ta energia, która tutaj na tym uzwojeniu, tutaj na górze tranzystora się zbiera, ona nagle się, ta zapadające pole wokół uzwojenia czy cewki odwraca swoją stronę i tu mamy nagle plus 400 V i tu jest masa. Żeby nam nie popaliło tranzystora, ani żeby też nam tutaj się nic złego nie zadziało z układem tym, mamy Snubber Network, czyli właśnie gasik. Czyli jak tu jest wyższe napięcie, tu jest niższe, no to nam to płynie wszystko do masy, jak jest tutaj niższa rezystancja, a jak jest nagle, zamyka się nasz MOSFET, to ta energia, gdzie nie ma się podziać, idzie przez tą diodę, właśnie D1, przez ten rezystor ogranicza nam prąd tej diody, a tutaj mamy właśnie RC dla wysokich częstotliwości i też normalny rezystor dla niższych częstotliwości. No i to właśnie ma nam gasić wszystkie szpile z wyłączenia tego tranzystora, które powstają przez to uzwojenie, że cewka zawsze ma zasadę działania przekory. Jak prąd chce napływać w jedną stronę, ona stawia czynny opór, żeby ten prąd nie mógł napłynąć, a jak on już napłynie i płynie, to ona sobie na to pozwala,
a gdy wyłączymy tutaj masę, to ona chce przeciwdziałać sile, która jej działa, więc oddaje energię zgromadzoną w drugą stronę. Po prostu kondensator jak podtrzymuje napięcie, że pierw ciągnie prąd i napięcie, a potem gdy napięcie maleje, to on oddaje ten prąd i utrzymuje napięcie. Cewka działa tak samo, tylko odwrotnie, jeśli chodzi właśnie o napięcie i prąd. No, więc co tutaj się zdarzyło? Nasz MOSFET się przepalił z jakiegoś powodu, nie wiadomo jakiego, ale teraz tak, on poszedł na zwarcie. Te 400 V przez to uzwojenie nagle płynie sobie jak może do masy przez te rezystory, więc one zaczęły się grzać, spaliły się. Potem ten prąd szukał, gdzie dalej może sobie iść. Tym R8 może też był spalony i nie, tędy nie poszedł, bo tu jest kondensator. Więc nie mógł tędy pójść, więc cofnął się na 400 V, poszedł na nasz układ zasilany z 12, z 11,4, więc jego zjarało. I jak on się zjarał, ten oto układ scalony, to albo nam tędy przebiło nasz ten tranzystor, albo jeszcze tak, tutaj cofka poszła i spaliło nasz opto po tej stronie, więc nam spaliło i na przykład poszło i wtedy dopiero od bazy zjarało ten tranzystor. Też tak mogło być, nie? Więc układ scalony był wymieniony, musiałem opto też wymienić, tranzystor musiałem wymienić, rezystory musiałem wymienić. Nic tutaj do wymiany jeszcze nie było, oprócz jeszcze oczywiście bezpiecznika i którejś tam, nie wiem, której diody w mostku prostowniczym, bo poszło po prostu zwarcie, tak duża energia, że pociągnęło wtedy diodę. Tu nam się nie cofnęło, bo to jest 100 kg, więc ten prąd nie mógł pójść, tu jest 22 kg, więc też nie zjarało tego. No i taka po prostu przyczyna, znaczy skutki zwarcia, bo przyczyny w sumie nie znamy. Co tu jeszcze? Tu ktoś nawet policzył LS, czyli ilość zwojów po jednej do drugiej strony. Snubber Network. Tu właśnie jest IRF 830, dlatego ja zastosowałem IRF 840 z tego co pamiętam, więc dzięki temu schematowi bardzo ładnie tutaj możemy przeanalizować, co tutaj się dzieje, jak to działa, dlaczego, co tu się mogło w ogóle stać, nie? Także super. Tutaj mamy datę, 2012 rok. Rosie zrobił ten, tak mi się wydaje, R. Ziegler name, także dziękujemy za schemat, dzięki temu bardzo fajnie można było przeanalizować i oczywiście cały ten schemat, analiza tego schematu, jak działa ten CITEK, była na kanale Magic Smoke, także jeszcze raz tutaj się postaram pokazać Wam cały schemat, gdyby ktoś tego kiedykolwiek potrzebował, no to też dam link w komentarzu. No dobra, także tutaj tyle, jeśli chodzi o rozkminę tego, jak to działa. Tutaj też jest 2,2 mega rezystor. Ten tranzystor w sumie nie wiem co robi, T3, BC847. On też nam, wiem co on robi. On też działa tak samo jak ten tranzystor z dołu. On ma nam ściągnąć ten punkt do masy, tak? Ma on uziemić go. Tu jest 2,2 mega, tu jest 8,2 kg. Jak to napięcie narasta, to on chyba nam blokuje start tego, dopóki to napięcie nie narośnie na tym kondensatorze na tyle wysoko, że to już sobie wystartuje elegancko, wtedy to odpuszcza, jakby to jest taki latch, antystart, żeby to nie wystartowało, kiedy nam się jeszcze napięcie na tej głównej linii zasilania nie ustabilizowało. Bo wtedy mógłby się załączyć, być ten MOSFET przytrzymany na otwarcie i przy napływie od razu poszłoby wszystko do masy za długo, zanim by zaczęły pracować te wszystkie układy, mogłyby nam spalić tranzystor. Także bardzo ciekawe rozwiązanie, bardzo proste, bardzo toporne z jednej strony mega kreatywne i logiczne, że to sobie chodzi tylko na takim po prostu oscylatorze zbudowanym na tak naprawdę 4 negatorach, 4 stopniach negacji, zamiast jakiegoś kontrolera scalonego PWM, więc no ciekawa opcja. No i co? Jak macie jakieś komentarze, piszcie. Chętnie też posłucham, co przeoczyłem, co można by jeszcze ciekawego o tym powiedzieć. No ale dzięki temu udało nam się też te wartości ogarnąć, dobrać, dopasować. Także super, jeszcze raz wielkie dzięki dla Magic Smoke za jego film. Tu też mamy Current Sensing Resistors 1R i 3,3 ohma, co daje, to jest chyba, jaką sugeruje zmianę. Możliwe, że tą zmianę sugeruje ten twórca schematu, żeby właśnie zmienić na dokładnie takie rezystory, jakie ja dałem, bo nie miałem tych
nie miałem 2,7, dałem 1 ohm i 3,3, żeby ustalić 0,767 ohma dla mniejszego prądu. To wtedy mamy właśnie nie te tam 3 coś ampera, tylko te tam 2,8, chyba 2,6, 2,7, 2,8. Tu po prostu sugestia jest zmiany, żeby ograniczyć prąd ładowarki, żeby uniknąć przegrzania i uszkodzenia tego, więc no też jest to logiczne, też ma to sens. No i jeszcze chyba, mimo że te diody tu były 4007, to ja kojarzę, że one były właśnie BA159 u mnie w ładowarce fabrycznie, nie? No, także trochę się nagadałem, mam nadzieję, że to było ciekawe. Napiszcie mi w komentarzach, czy to Was ciekawiło, ten schemat. No i co? Chyba trzeba sobie wszystko podsumować. Ja tam ładowarkę jeszcze testuję i będę ją odsyłać do właściciela. No dobra, ładowarka się testuje. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Bardzo ciekawy odcinek, dużo się nauczyłem dzięki temu schematowi właśnie. No i co? Zapraszam Was na Facebooka, na grupę Rzeźbiarnia. Zapraszam Was w komentarze. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć! A i pamiętajcie o liście mailingowej, jeśli chodzi o szkolenia i inne takie tematy. Wszystko na dole w opisie filmu. Trzymajcie się. Cześć! Może śmieszny plus ostro skrawami działa jemu, cześć jemu chwała, żadnej usterki się nie boi, bo bać mu się nie przystoi. Bierze lutownicę i ostro lutuje, będzie się działo, ja wam to gwarantuję.